Jeśli uważasz, że ChatGPT nie jest kreatywny, to w tym filmie pokażę Ci, jak zwiększyć kreatywność odpowiedzi czatu GPT. Dodatkowo dzięki tej funkcji możesz także regulować to, czy ChatGPT ma być bliższy prawdy, czy też właśnie bardziej kreatywny i twórczy. Za poziom prawdomówności i kreatywności odpowiada tak zwana temperatura. Przyjmuje ona wartości od 0 do 1. Im niższa wartość bliższa zera, tym ChatGPT będzie mniej kreatywny, za to bardziej prawdomówny i trzymający się naszych danych i ustaleń. Za to im wyższą wartość bliżej 1 mu podamy, wtedy będzie on znacznie bardziej kreatywny. Zerknijmy teraz na ekran komputera i zobaczmy, jak to wygląda w praktyce. Dla przykładu wpiszmy takie polecenie. Stwórz reklamę dla biopomidorów. I teraz dopisujemy temperaturę. Dajmy przecinek, temperatura i dajmy mu najpierw bardzo niską wartość, aby mieć porównanie. Więc zróbmy na przykład 0,1. Dajemy Enter, no i czekamy na wyniki. Ok, mamy już jakieś wyniki. Dla porównania teraz skopiujmy to polecenie i przejdźmy do nowej zakładki z czatem GPT i wklejmy mu dokładnie to samo polecenie, jednak na końcu zmienimy tutaj temperaturę z 0,1 na 0,9. Dajemy Enter, no i teraz będziemy mieli zaraz pełne porównanie kreatywności czatu GPT. Według mnie różnica w kreatywności czatu jest tutaj ogromna. Bardzo fajnie to wygląda właśnie w przypadku tej wyższej kreatywności, jeśli chodzi o reklamy. Na przykład smak słońca w każdym kęsie dojrzewają powoli, abyś czuł różnicę. Wykonajmy teraz drugi test i poprośmy ChatGPT, aby wymyślił dla nas nazwę firmy właśnie sprzedającej nasze biopomidory. Więc piszemy polecenie: wymyśl nazwę dla firmy sprzedającej biopomidory. Na końcu dopisujemy temperatura 0,1. Kopiujemy to, dajemy Enter i za chwilkę to samo polecenie wklejemy od razu z temperaturą znacznie wyższą. Ze względu na moje niestandardowe instrukcje w ChatGPT od razu otrzymaliśmy konkretną odpowiedź, a jeśli Ty chcesz wiedzieć, jak samodzielnie dodać właśnie takie niestandardowe instrukcje do swojego czatu GPT, to odbierz koniecznie darmową lekcję z mojego kursu Okiełznaj AI. Link jest w opisie. A my przechodzimy do kolejnego okna z tym samym poleceniem, tylko wyższą temperaturą. Wklejamy je, no i zmieniamy temperaturę na 0,9. Dajemy Enter, no i zobaczmy, co tutaj czat dla nas proponuje. Pierwsza różnica to, że mamy już znacznie więcej propozycji, czyli też jest bardziej kreatywny. Myślę, że Ekozagroda jest całkiem trafną nazwą, szczególnie jeśli w ofercie znalazłoby się więcej produktów ekologicznych. Trzecim testem, który przeprowadzimy tutaj na kreatywności czatu GPT, będzie prawdomówność, czyli w odniesieniu do wydarzeń historycznych zobaczymy, czy wysoka kreatywność sprawi, że czat GPT jednak powie prawdę, czy raczej stanie się zbyt kreatywny i zacznie wymyślać. Ja przygotowałem tutaj polecenie, w którym zapytamy sztuczną inteligencję o bitwę pod Grunwaldem. Kto brał w niej udział, a także jaki miało to wpływ na historię Polski. Oczywiście w teście pierwszym temperatura 0,1, w drugim 0,9. I zobaczmy efekty. A oto efekty z pierwszego testu, a tutaj mamy z drugiego. Różnica jest nieznaczna, głównie w formacie, jakim ChatGPT dostarczył do nas informacji, jednak jeżeli chodzi o merytorykę i wartość zgodną z faktami, to zarówno w niskiej, jak i wysokiej temperaturze tutaj trzymał się prawdy. Pamiętaj jednak, używając wysokiej kreatywności, ChatGPT może być zbyt twórczy i mijać się troszeczkę z prawdą. Dlatego używaj tego parametru zależnie od celu, jaki chcesz osiągnąć. Dzięki za obejrzenie tego wideo. Pamiętaj zostawić łapkę w górę, bo będzie mi bardzo miło, a jeśli jesteś tu po raz pierwszy, to pamiętaj zasubskrybować mój kanał, aby nie przegapić kolejnej wiedzy na temat sztucznej inteligencji i jej praktycznego wykorzystania. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!